In my class, I don't let my actors comment on each other's work. Me too. Na moich zajęciach nie pozwalam aktorom komentować pracy innych. I had my teacher one time. We had been in class for a year with him. Mój nauczyciel, który uczył nas przez rok. And there was a student who did an exercise. I pewnego razu jeden ze studentów, który robił ćwiczenie, And he had a very long pause. miał bardzo długą pauzę. And then he said, you know, I noticed that you have this problem. I ten nauczyciel powiedział, zauważyłem, że masz ten problem. And I noticed it a year ago. I ja to zdałem sobie z tego sprawę rok temu. And I've been waiting to see if you would correct it yourself. I czekałem, żeby zobaczyć, czy sam ten problem poprawisz. But you haven't. Ale nie stało się tak, nie zrobiłeś tego. So I think I need to mention it today. Więc myślę, że muszę to dzisiaj wspomnieć. And I'm going, oh my God. He waited a year to say this. I pomyślałem, o Boże, czekał rok, żeby to powiedzieć. He had the patience to wait a year. Miał cierpliwość na to, żeby przez rok czekać. Because he was waiting for the right time to say that. Ponieważ czekał na dobry moment, żeby o tym wspomnieć. So all this feedback that we want to give so quickly is not always the best idea. Więc cały ten feedback, te komentarze, które czasami jako nauczyciele chcemy dać natychmiast i kiedy one się dzieją, to nie zawsze jest najlepszy pomysł. It's delicate. To jest delikatne. The creative process is delicate. Ten proces kreatywny jest delikatny. So we must respect that. Więc my musimy to szanować. Tak, my tak cedzimy i wybieramy te słowa jako nauczyciele na Meisnerze, bo wierzymy i mamy pewność, że właśnie to jest droga do najszybszych i najbardziej efektywnych możliwości, żeby osiągnąć te umiejętności. And we as Meisner teachers are quite cautious about the words we use and how we provide the feedback to make sure that it's the right way to strengthen these skills. Yeah. I get very upset with the wrong words. Mnie zawsze bardzo irytują takie złe słowa, źle dobrane słowa. I'm trying to help my actors learn how to work as actors. Próbuję pomóc moim aktorom pracować jako aktorzy. So, for example, I never want them to talk about their character. Więc na przykład nigdy nie chcę, żeby one mówiły o swojej postaci, żeby ci aktorzy mówili o swojej postaci. I want them to always be talking about themselves. Chciałbym, żeby zawsze mówili o sobie samych. In this imaginary situation. W tej wyobrażonej sytuacji, w której się znajdują jako postać. I think that's very important for an actor to always be there in the imaginary situation. Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby aktor zawsze był w tej wyobrażonej sytuacji. I hate to use big words. Nie lubię używać dużych słów. Sometimes in English we talk about script analysis. Czasami po angielsku mówimy o analizie scenariusza. Analysis is a brain word. A analiza to jest praca umysłowa. I don't like brain words. A ja nie lubię słów i pracy umysłowej jako takiej. I like heart words. Lubię słowa, które są słowami serca. So even the words we use can make a difference in how it will help or not help our acting.
Więc nawet te słowa, których używamy, powodują różnice, czy to nam pomoże, czy zaszkodzi temu, jak gramy. Okej. To jak już przychodzi do tego, że studenci trafiają na nasze zajęcia, So when it comes to the point when students get into our classes, into Meisner technique workshops, często zdarza się, że oni uważają, że powinni czuć więcej i że powinni pokazywać więcej. it is often that they feel they should feel more and show more. Czują się niewystarczający i decydują o tym czasem na poziomie podświadomym, żeby coś naddać na scenie. They feel often subconscious, they feel that they are insufficient, and often subconsciously decide to overact on stage. Co na ten temat mówi technika Meisnera? I ty? What does the Meisner technique and yourself give us an advice in this case? This is a huge problem for many actors. To jest na pewno duży problem dla wielu aktorów. It's a problem for me as an actor. Dla mnie to też jest problem, jako dla aktora. I want to do a little bit more. Zawsze chcę zrobić trochę więcej. I push. Zawsze pam do przodu. Let me talk about film work first. Powiem wam najpierw o pracy filmowej. The best film actors never push. Najlepsi aktorzy filmowi nigdy nie starają się, Nie dociskają. nigdy nie dociskają na siłę. Because the camera captures everything. Ponieważ kamera zawsze wszystko obejmie. The audience knows the story. Widownia zna historię. They will fill in with their imagination any gaps. Swoją wyobraźnią zawsze wypełnią jakiekolwiek luki. So we should trust that. Więc powinniśmy ufać, że tak się stanie. It's always better to do less than more. Zawsze lepiej nie dociskać i zostawić takie miejsce. When we're watching great acting, they're doing so little, yes? They're just talking and listening. Kiedy oglądamy świetne aktorstwo, ci aktorzy nie robią za wiele. Oni słuchają i mówią. Yeah. Also, if we push, we lose opportunities inside us. A kiedy dociskamy na siłę, tracimy niektóre możliwości wewnątrz nas. That creative part of ourselves is like a little scared animal. Ta kreatywna część wewnątrz nas to jest takie małe, przestraszone zwierzątko. And we have to tease it out of its hole in the ground. I zawsze musimy zaprosić to zwierzątko na zewnątrz. I have a great story. Do you want me to tell it about one of my actors? Of course. Yeah. Another actor in China. Inny aktor w Chinach. Very, very handsome man. Bardzo przystojny mężczyzna. In America, we would call him a player. Do you have a word for this in Polish? He was a ladies' man. W Stanach nazwalibyśmy go Graczem, ale nam chodzi o takiego kogoś, kto ma łatwość z kobietami, tak? tak. Right. So he was doing a scene. I on wykonywał ćwiczenie. Where he had a wife and the wife's sister. Gdzie w tej scenie była jego żona i siostra żony. And in the scene, he had raped the wife's sister. I w tej scenie on zgwałcił siostrę żony. He had done a very terrible thing in this imaginary situation.
tej wyobrażonej sytuacji zrobił okropną rzecz. And the two actresses were telling him what a terrible person he was. I te dwie aktorki mówiły mu, jaką jest okropną osobą. And he came over to me and he said, Scott, I have a big problem. A on przyszedł do mnie i powiedział, Scott, mam pewien duży problem. I said, what's the problem? Zapytałem, o co chodzi. He said, I don't care. Powiedział, nie obchodzi mnie to. To, co się dzieje w tej scenie, nie obchodzi mnie. I know I'm supposed to be, I know I'm supposed to feel guilty, but I don't. Wiem, że powinienem czuć się winny, ale nie czuję się tak. What do I do? Co powinienem zrobić? I said, go with the truth. Powiedziałem, idź za prawdą. I said, maybe your instinct is smarter than your brain. Może twój instynkt jest mądrzejszy niż twój umysł. Maybe it's telling you that this is the point of view you have in this scene. Może ten instynkt mówi ci, że w tej scenie masz taki punkt widzenia. He said, but that means that I'm not a very good person. A on powiedział, ale to oznacza, że nie jestem zbyt dobrą osobą. I said, well, in this scene, you're not a very good person. A ja mu powiedziałem, no w tej scenie faktycznie nie jesteś dobrą osobą. So he did that. Więc tak zrobił. It made a very good scene. Scena wyszła bardzo dobrze. And then the next scene he did A w następnej scenie was a very emotional scene between an ex-husband and an ex-wife. Która polegała na bardzo emocjonalnej scenie między byłą żoną a byłym mężem, which required him to find other places in his heart. w której on musiał znaleźć inne miejsca w swoim sercu. And it was so easy for him to find that then. I dla niego to było wtedy bardzo łatwe. It's almost like he had to go through that first thing and accept that about himself before he discovered other things inside himself. Prawie jakby musiał najpierw przejść przez tę pierwszą scenę, co pozwoliło mu odkryć i zaakceptować tę osobę, żeby potem odkryć te kolejne. So Meisner says, let's start with the truth today. Więc Meisner mówi, zacznijmy od prawdy dzisiaj And see where it goes. i zobaczmy, dokąd to prowadzi. The best actors understand that they can't be everything. Najlepsi aktorzy rozumieją, że nie mogą być wszystkim. They can just be what they are. Mogą tylko być tymi i tym, czym są.